Cześć. Dziś krótki poradnik graficzny na temat tego, jak zrobić ten bestsellerowy wzór, który obecnie widzicie na ekranie w Inkscape'ie. A później powiem Wam, dlaczego bez sensu jest to robić w Inkscape'ie i lepiej użyć do tego innego narzędzia. No ale najpierw Inkscape. Jesteśmy w Inkscape'ie. Zrobiłem po prostu screenshota tego wzoru z Flying Research, tak żeby mieć gotowy wzór. No i zobaczcie sobie, jak ja bym do tego podszedł. Robimy trochę tak zwane reverse engineering danego wzoru. Czyli widzimy, jak coś wygląda, a później staramy się odwzorować ten wygląd, no robiąc to od podstaw. No i tak właśnie zrobimy z tym wzorem. I jak ja bym tutaj podszedł do odtworzenia tego wzoru? A no zobaczcie sobie. Oczywiście wzór jest na bazie okręgu, czyli pierwsze co, to tutaj z przybornika trzeba sobie zrobić okrąg. Trzymając klawisze Shift i Ctrl zabezpieczam sobie proporcje, tak żeby mieć po prostu okrąg, a nie jakiś tego typu owal, czy jakikolwiek inny potworek. Dobra, mamy kółko. Teraz patrzę, żeby to kółko było mniej więcej takich samych rozmiarów, co tutaj nasz wzór. Możecie zauważyć, że ono jest na 50% przezroczystości, tak żebym widział to, co mam pod spodem. Dobrze, mamy kółko, no ale jak widzicie, napisy nie są idealnie po całym okręgu, tylko gdzieś one tutaj tak delikatnie odstają od tego mniejszego wewnętrznego kółka. Więc potrzebujemy zrobić sobie kolejne kółko. Ja po prostu zduplikuję to już istniejące skrótem klawiszowym Ctrl-D. Trochę inny kolor mu nadam, żeby nam się to później nie popitoliło. I gdzieś mniej więcej staram się złapać wymiary tego kółka. Staram się po prostu dopasować rozmiar kółka do górnej krawędzi tego napisu Your. No i tak jak widzicie, mniej więcej to się tutaj pokrywa. Co dalej trzeba zrobić? No, trzeba sobie znaleźć dolną krawędź tego pudełka, w które wpiszemy później napis Your. W jaki sposób dalej z tym bym postąpił? No znowu zduplikuję sobie to kółko, które przed chwilą robiłem. Znowu mu zmienię kolor, żeby mi się nie porąbało. I teraz przeciągam je do góry, tak żeby sobie złapać tą dolną krawędź. Dobra, by było mniej więcej. Co teraz? To w sumie istotne jest dla mnie to pole, także muszę je sobie wyciąć z tych dwóch przecinających się okręgów. Jak się to robi w miarę prosto? No zobaczcie, zaznaczam sobie oba te okręgi, klikam na jedno, przytrzymuję Shift, klikam na drugie, żeby mieć zaznaczono jedno i drugie kółko. Teraz idę do narzędzia Shape Builder Tool. Pojawia mi się coś takiego. Usuwam sobie teraz to, co jest mi absolutnie zbędne, czyli górną część kółka i dolną część kółka. Zostaje mi tylko część wspólna obu tych kółek. I to jest coś, co mnie interesuje. Widzicie? Mamy tutaj nasze pudełko, w które wpiszemy sobie ten napis Your. Dam sobie przezroczystość na 100, czyli brak przezroczystości. No i potrzebujemy teraz napisu. Zróbmy sobie ten napis. To też tak samo będzie napis Your. Dobra, wybrałem tutaj już wcześniej taką w miarę podobną czcionkę do tego, co tutaj mamy. Ta czcionka się nazywa Western Sheriff. Może napisałem to, co napisać miałem. I teraz sobie wyrównam napis z tym naszym pudełkiem. Także najpierw zaznaczam pudełko, później zaznaczam napis. Idę do menu Align and Distribute i w Relative tu mam zaznaczone First Selected i wyrównuję po prostu napis w stosunku do tego pudełka. Wygląda to obecnie tak, a ma wyglądać tak. Więc ja bym tutaj teraz użył, czy najpierw bym napis zamienił na ścieżkę, to będziemy ścieżkę modyfikować, a nie napis, bo konwersja czegokolwiek do ścieżki daje nam dużo większe pole do popisu, jeśli chodzi o modyfikowanie czegokolwiek. Także przy zaznaczonym napisie daję path object to path.
i na sam szczyt, żebym widział, gdzie i co robię. Teraz idę sobie do menu Path Effects i wyszukuję czegoś, co się nazywa Lattice Deformation. No, będziemy deformować właśnie tą ścieżkę. Mamy zastosowany modyfikator. Teraz, żeby przejść do modyfikowania tej ścieżki, musicie sobie wybrać tutaj narzędzie Node Tool. I interesować Was będą te tutaj białe rąby, bo za pomocą właśnie tych rąbów sobie napis rozciągniemy. Zaczniemy od środka, bo to jest najprościej. To przeciągniemy tu, to przeciągniemy tu. Jak to wygląda? Jako tako powoli widać buzię w tęczu. Dobra, wracamy do modyfikowania napisu. Teraz będzie trochę gorzej, bo trzeba będzie trochę pokombinować. Najpierw trzeba będzie te tutaj punkty przenieść trochę do góry. Najpierw wszystkie, później tylko niektóre. Tutaj sobie przeniosę na przykład tylko te. Widzicie, się nam to powoli zaczyna wszystko rozjeżdżać, nie do końca tak jakbym chciał, więc teraz należy przenieść ten, Ctrl Z, bo nie idzie, lepiej przenieść wszystkie naraz, tak żeby jako tako proporcje były cały czas zachowane. Teraz zobaczcie, tutaj się zrobiła taka niezbyt ładna linia, pole, także trzeba to trochę podrasować. Ja bym ten punkt przeniósł trochę na dół, a ten punkt przeniósł trochę do góry. Dodatkowo tutaj bym go delikatnie wypłaszczył, tutaj delikatnie zrobił tak. No i wygląda to, że tak powiem, mocno średnio. Także tutaj trzeba jeszcze trochę zmienić. Tutaj delikatnie zmienić. Wiecie, to jest takie trochę babranie się z tym efektem tekstowym, żeby to wyglądało jako tako, ale żeby jednocześnie nie zajęło nie wiadomo ile czasu tworzenie go. No i jedną połówkę litery E mamy jako tako zrobioną. Może jeszcze tutaj przeciągnę. Dobra. I teraz górę musimy zrobić dokładnie w ten sam sposób. Jeszcze może zaznaczę też wybrzuszenie litery E, żeby ono też nam się tutaj przeniosło do dołu delikatnie. Coś takiego. To jest dużo babraniny. Jakbym miał jakiś jedyny zarzut w kierunku do Inkscape'a, to właśnie byłby to zarzut taki, że jakiekolwiek cięższe modyfikacje tekstu są tutaj dość ciężkie jednak do zrobienia. Większość rzeczy trzeba robić z palca. Nie tak jak na przykład w Illustratorze. W Illustratorze tego typu efekt osiągniecie, no ja wiem, 2 kliknięciami, o ile dobrze pamiętam, bo jest specjalny modyfikator, który wpisuje dany kawałek tekstu w jakiś kształt. No i tutaj by nam się to przydało jak złoto. No ale Illustrator kosztuje, Inkscape jest za darmo. Wiadomo, że jak coś jest darmowe, to w niektórych momentach, w niektórych miejscach może być delikatnie gorzej zaprojektowane niż coś, nad czym pracuje rzesza programistów z Adobe. No ale mamy co mamy, więc już dokończmy ten napis. No ja tak teraz myślę, że mogłem po prostu mniejszy zrobić ten napis i byłoby sporo mniej kombinowania, no ale jak już jesteśmy w tym szaleństwie, to trzeba by to skończyć. Też, żeby nie marnować waszego cennego czasu, zrobię tylko jedną literę, bo pozostałe robi się dokładnie w ten sam sposób. Trzeba po prostu spędzić nad tym trochę czasu, tak żeby to wyglądało wszystko w miarę sensownie. Też nie musi to być idealne, a musi być wystarczająco dobre. To sobie z czasem wyrobicie.
Co to znaczy wystarczająco dobry? Bo ja na początku swojej przygody starałem się robić, żeby wszystko było absolutnie idealne, no ale koniec końców końcowy klient nie oczekuje, żeby było super idealne, tylko żeby było wystarczająco dobre, żeby on sobie to kupił. I taką ścieżką teraz podążam i tą samą ścieżkę polecam Wam. No i coś takiego mi z tego wyszło. No nie wygląda to zbyt cudownie, bo trzeba byłoby spędzić nad tym jeszcze trochę czasu, by doprowadzić te wszystkie tutaj krawędzie do stanu takiego, do jakiego się je powinno doprowadzić. Schodzi z tym trochę czasu. No mówię, Inkscape nie jest zbyt przyjazny, jeśli chodzi o modyfikację tekstu wszelakiego. Da się to doprowadzić do sensownie wyglądającego stanu. No to absolutnie nie jest ten stan. Po prostu pokazuję Wam tutaj, którym narzędziem, którym modyfikatorem można to zrobić. A teraz zobaczcie, gdzie można to zrobić dokładnie 3 kliknięciami, chyba, jak pomyliłem się, to sorry. I to jeszcze za darmo. Przenieśliśmy się do darmowej wersji Kitla. Nie wiem, czy narzędzie jest Wam znane, czy nie. Ja osobiście nie używam w takiej codziennej pracy Kitla. Kiedyś tam go testowałem, ale jakoś mój komputer się z nim za bardzo nie polubił, strasznie to wolno działało. Teraz sobie tutaj trochę poklikałem i jest sporo lepiej. Natomiast znowuż do tylko jednej funkcjonalności nie będę płacił za jakieś jedno narzędzie. No i jak tutaj w Kitlu można sobie zrobić taki efekt, o który nam chodziło tam w Inkscape'ie? A no zobaczcie. Dodaję sobie po prostu nagłówek, tak żeby mieć na czym pracować. Na jakąś lepsiej wyglądającą czcionkę wybiorę. O, Bungie. Bungie wygląda dobrze. Mamy coś takiego. Powiększę sobie tutaj tą czcionkę. Kontener też muszę powiększyć, żeby to wyglądało po bożemu. No, rozciągnij mi się tutaj. No dobra. Może przesadziłem z wielkością. Dobra, mamy to. No i zobaczcie, tutaj macie możliwości transformowania tego tekstu. Można go zrobić po okręgu, pod kątem, zrobić z niego flagę czy falę, nie wiem czym się różni jeden od drugiego. Jest też opcja Distort. I to jest opcja, która nam tutaj jest potrzebna. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Pokazało się raz, dwa, trzy, cztery, 5 modyfikatorów danego tekstu. Obstawiam, że no im dłuższy jest ten kontener do modyfikacji, tym tych punktów jest więcej. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Można zrobić to prosto, a nie tak jak w Inkscape'ie, namęczyć się, a efekt i tak nie do końca będzie dobry. I tak jak pamiętacie, w tej naszej piłce tekst był też odwrotnie zrobiony, także zresetujemy tutaj nasz modyfikator i wprowadzimy go ponownie. Tym razem nie robiąc w ten sposób, tylko rozciągniemy sobie tu i rozciągniemy sobie tutaj. Możemy jeszcze tutaj delikatnie poszerzyć. I mamy dokładnie to, co na tym wzorze, który Wam na początku pokazałem. Ile nam to zajęło? No z 5 sekund, tak góra. I to za darmo, bo te modyfikatory nie wymagają płatnego kitla. Problem może być z wyeksportowaniem tego bez tła, bo tak jak widzicie, wycinanie tła jest dostępne w opcji premium. Natomiast tutaj już można się wspomóc bez problemu Inkscape'em. Możecie sobie zrobić screenshota z tego albo po prostu ściągnąć tą przestrzeń roboczą i później zamienić ten napis na ścieżkę już w Inkscape'ie. Nie wiecie, jak to zrobić, nie? No dobra, to Wam pokażę. Z powrotem w Inkscape'ie się magicznie znaleźliśmy. Zrobiłem sobie screenshota tego, co tam wygenerowałem poprzednio w Kitlu. No i mamy to obecnie jako obrazek. Więc obrazka za bardzo nie zmodyfikujemy w Inkscape'ie, bo on nie do tego służy, to bardziej GIMP. Chodzi mi tutaj o zamianę obrazka na ścieżkę. Jak się to odbywa?
wklejacie sobie ten obrazek, tak jak ja tutaj zrobiłem, idziecie do menu Trace Bitmap, ustawiacie sobie Detection Mode na Brightness Cutoff. Możecie sobie tutaj poczarować trochę tym suwakiem Threshold, natomiast przy monochromatycznym obrazku no nie ma to większego znaczenia. Jak sobie tutaj zaznaczycie Live Updates, no zobaczycie, że on tam delikatnie poprawia jakość tego wektora, który zaraz zrobi. Coś takiego jest absolutnie wystarczające. Także klikam sobie Apply i wygenerował mi tego typu wektor. Według mnie jest to w 100% wystarczające na potrzeby print on demand, żeby to wrzucić na jakąkolwiek koszulkę. No zobaczcie, jak to sobie powiększę, to zaczyna nam się tutaj pikseloza. To mogę powiększać w nieskończoność i będzie ostre jak brzytwa. Każda tutaj krawędź będzie ostruteńka. No i bez tła, i możecie to pokolorować na absolutnie każdy kolor. O, idzie tutaj coś takiego. No dalej coś takiego. A po środku ta druga opcja przekręcona w drugim kierunku. Nie wybrzuszona, tylko wklęśnięta. No i tyle. Inkscape jest cudowny, ale akurat dość niedopracowany, jeśli chodzi o modyfikację tekstu. Także jeśli nie musicie tego robić w Inkscape'ie, to tego nie róbcie, bo szkoda czasu. Chyba że macie tego czasu nie wiadomo ile, to śmiało. W Inkscape'ie można robić jeszcze dużo rzeczy pewnie z tym tekstem. Ale jeśli to jest tylko taka delikatna modyfikacja, to serio, załóżcie sobie darmowe konto na Kitlu i przerzućcie to później do Inkscape'a. I tyle. Trzymajcie się, cześć.